Człowiek z tabletem wygląda mądrzej. Z telefonem nie wyglądamy tak fajnie jak z tabletem. Dlatego dzisiaj pokażę Wam tablet, z którym się wygląda bardzo fajnie i na którym się bardzo fajnie pracuje. Jak gołem, taki ładny jest. Czyli Xiaomi Pad 5. Nowy tablet od Xiaomi, który, no właśnie, wygląda pro. Zapraszam. Czas Wam pokazać, jak się prezentuje z przodu. Dzisiaj recenzuję dla Was Xiaomi Pad 5. Ja sam posiadam tablet iPada, a Krzysiek ma iPada Pro, więc bardziej miał do czego porównywać. Ja mam zwykłego iPada z 2.17 i tutaj nie ma do czego porównywać. Tam to jest naprawdę old school przy tym sprzęcie. Xiaomi postanowiło pokazać, że też potrafi robić pro tablety, które są funkcjonalne, biznesowe, bardziej biznesowe niż gamerskie, ale o tym będzie później, i które są po prostu śliczne. Więc zacznijmy od tego, jak wygląda ten tablet. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to jakby powiązanie, czy tam podobny wygląd do iPada Pro. I moim zdaniem to jest fakt, ale te takie twarde kanty, które tutaj widzicie, to, że on jest taki kanciasty, dla mnie to jest duża zaleta. Ja osobiście o wiele bardziej wolę teraz te tablety niż te, które były takie bardzo mocno obłe, tak jak właśnie iPady. Czyli to, jak teraz wygląda iPad Pro, jak wygląda iPad Air, jak właśnie wygląda Xiaomi Pad 5, mi to zdecydowanie bardziej odpowiada. Jeżeli chodzi o jego wygląd, to tak. U góry oraz z dołu mamy głośniki, ładowanie poprzez USB-C. Tutaj na górze mamy bardzo taki delikatny, ale bardzo fajnie wyglądający Dolby Vision Atmos, czyli już wiemy, że mamy do czynienia z dobrej jakości głośnikami. Na samej górze mamy przycisk, który pozwala nam go włączyć i wyłączyć. Jeszcze go sobie odblokuję. A tutaj z boku mamy przycisk głośności. I jednocześnie możemy też od razu sobie włączyć, wyłączyć dźwięki, albo włączyć tryb nie przeszkadzać, czy ten tryb wyciszony. Jeżeli chodzi o tył, to mamy tutaj delikatny aparat, który się znajduje z tyłu, 13 megapikseli, który mamy z tyłu. No, tablet, tak jak ja widzę osoby, które na przykład jak często podróżujemy i chodzą po mieście i robią zdjęcia tabletem, wygląda to co najmniej dziwnie. To urządzenie bardziej dla mnie, jeżeli chodzi o zdjęcia, to jest na przykład robienie skanów dla dokumentów. To już zdecydowanie bardziej. Mamy też kamerkę przednią, głównie do wideo rozmów z naszymi znajomymi. Jeżeli chodzi o system operacyjny, na czym to działa, no to mamy tutaj MIUI 12,5, który jest przez wiele osób, nie wiem, wiele osób go nie lubi. Ja osobiście nie mam z nim problemu. Zacznijmy od wyświetlacza. Jeżeli chodzi o wyświetlacz w Padzie 5, to tak. Mamy tutaj odświeżanie 120 Hz, coś do czego Apple doszło dopiero w tym roku, a i tak jeszcze trochę nie do końca, moim zdaniem. I mamy wyświetlacz rozdzielczość 2580 na 1600, czyli mamy wysoką rozdzielczość. Widać, że ten ekran jest naprawdę, jeszcze go podkręcę, żebyście widzieli, te kolory są żywe i wygląda to bardzo fajnie. Jak puścimy sobie jakiś film z YouTube'a, postaram się tylko bez głosu, żeby nam YouTube znowu nie wyciął, a niech będzie sobie o lisanach. To ogląda się to bardzo fajnie. Czekajcie, przesunę go trochę. Jakiś ciemny jest akurat. Ok, teraz lepiej. No to jest inny świat w stosunku do oglądania, jak ja oglądałem filmy na tablecie, czy jak oglądamy na smartfonie. Więc wyświetlacz zdecydowanie na plus. Jeżeli chodzi o dźwięki, to jak dla mnie Dolby Atmos jest w zupełności wystarczający. Z innych recenzji audiofilów, czy tam osób, które bardziej się znają na muzyce niż ja, to mówią, że basy są trochę słabe i dźwięk jest płaski. Ja z tym sam, powiem szczerze, nie mam problemu, więc jeżeli nie jesteście audiofilami, wystarczy. Jeżeli jesteście audiofilami, może Wam to przeszkadzać, może to być dla Was na minus.
Do czego zawsze się obawiałem z tabletami z Androidem i to, co na przykład miałem ogromny problem z Lenovo, ale rocznik 2013, który był, czyli trzeba było, człowiek klikał aplikację, nie? I potem czekał i miał farta, jeżeli się otworzyła, albo mniej farta, jeżeli crashnęła cały system. Xiaomi daje nam tutaj rozwiązanie. Ja teraz trochę sobie poskaczę, żebyście mogli tutaj zobaczyć, jak to wygląda, które jest bardzo płynne. Tutaj nie tylko chodzi o odświeżanie, ale same klikanie różnego rodzaju funkcji, czy klikanie aplikacji, jak YouTube, jak mapy. Widzicie, że to wszystko jest naprawdę płynne i jak dla mnie całkowicie wystarczające, jeżeli chodzi o takie codzienne użytkowanie. Kiedy jest problem? Kiedy jesteście gamerami, gdy używacie go do dłuższych rozgrywek, no to wtedy tak, po pierwsze, on się grzeje. On się mocno grzeje, kiedy odpalimy jakąś gierkę i będziemy w niego długo grać, więc to nie jest przyjemne. A po drugie, no, gdy on się grzeje, to z automatu wiemy, jak tego typu sprzęty się grzeją, to spowalniają. I wtedy ta płynność traci, więc dla rozwiązań biznesowych, dla, nie wiem, dla pisania tekstów, przeglądania internetu jak najbardziej tak, dla gamingu już trochę mniej. Pad 5 to jest pad biznesowy dla mnie. I więc ważne jest też korzystanie z takiego ichniejszego Worda i pisanie dokumentów, czytanie dokumentów i tak dalej. Jeżeli chodzi właśnie o to rozwiązanie, to Xiaomi dalej się lubi z Googlem w porównaniu na przykład do Huawei'a, więc mamy do dyspozycji pełną gamę rozwiązań androidowych, rozwiązań googlowych. Tu akurat mamy Gboarda, dzięki czemu możemy sobie wygodnie pisać na klawiaturze. Możemy sobie dokupić klawiaturę i rysik, jeżeli chcemy. Wtedy mamy pełny tak naprawdę mini komputer z Androidem. Albo możemy dyktować. Pokażę Wam, jak wygląda dyktowanie. Dzisiaj prezentuję Wam Xiaomi Mi Pad 5, czyli całkiem fajny tablet. Jak wyszło, dzisiaj prezentuję Wam Xiaomi Mi Pad... Już nie dyktuj. Czyli całkiem fajny tablet. Blisko. Nie? Xiaomi napisał Xiaomi, więc chyba Xiaomi powinno wiedzieć, jak się pisze Xiaomi. Chyba że ja mówię tak niewyraźnie, że nie. No ale ogółem to dyktowanie działa naprawdę bardzo fajnie. Jeszcze parę słów o kamerze przedniej, czyli tej do wideo rozmów. Możecie zobaczyć, że jest naprawdę niezła i bardzo fajnie wygląda, nawet widzę, że muszę się chyba troszkę ogolić i to widzę właśnie w tej kamerce, więc jeżeli będziecie prowadzić wideo rozmowy, to jak najbardziej jest ona wystarczająca. Czas podsumować Pada 5 od Xiaomi. Xiaomi zrobiło naprawdę świetny, topowy tablet z Androidem moim zdaniem. Ja jestem Apple'owcem, więc nie boję, że się nagle na niego przerzucę. Nie zmienia faktu, że doceniam. Doceniam fajny sprzęt, szczególnie, że kosztuje on połowę tego co iPad Pro, bo kosztuje 1700 zł, więc jak dla mnie jest warto i jeżeli szukacie fajnego, dobrego tableta, to ten powinien znaleźć się na Waszej liście do rozważenia. I pytanie, dla takich osób jak ja, bardziej związanych z biznesem, wystarczający? Dla gamerów i audiofilów mniej wystarczający, ale mi się wydaje, że będzie Wam ciężko znaleźć coś, co będzie faktycznie wystarczające. Ja dziękuję Wam za dzisiejszą recenzję, życzę Wam mile spędzonego czasu i zapraszam Was do naszych pozostałych recenzji i razem z Xiaomi Padem 5 dziękujemy i do zobaczenia.